Hello, hello. Hello. Hello, hello. 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 To możemy chyba zaczynać. Z nami jest, zdaje się, bohaterka naszego filmu, tańczącej z rekinami, Valerie Taylor. Hello, Valerie. Hello. Jest także z nami Sally Aitken, reżyserka. Czy się widzimy i słyszymy? Hello, Sally. Hello. Mamy prawie tak jak w radiu. Ja pracuję w radiu, także wiem jak to jest. Oraz Bettina Dalton, czyli producentka filmu, wspaniałego filmu. Hello, Bettina. Hello. Great to see you all. I teraz jeszcze Państwa poproszę o aktywność. Czy film się podobał? Jeśli tak, to zróbmy wszystko, żeby nas usłyszały. To możemy zaczynać. We can't see you. Jeśli się nie widzimy, to powiedzmy, że będzie tak jak w radiu, prawie tak jak w radiu. It looks like it's going to be a bit like on the radio if we don't see each other. Like we can see you, we don't know if you can see us. Oh, now we can see you. Oh, no, I can see you. Okay, that's Go good. back. Dobrze, to ja zacznę od krótkiego pytania, takiego na rozgrzewkę, a liczę, że Państwo będą podnosić ręce i oczywiście zabierać głos w tej, mam nadzieję, ciekawej dyskusji. Skieruję swoje pytanie do reżyserki i producentki, dlaczego zrobiły tę historię i postanowiły zrobić film o tak znakomitej bohaterce, jaką jest Valerie. Oczywiście jest to filmowa historia, ale dlaczego zdecydowały się to zrobić teraz? Okay, so the first question, a bit of a warm-up, just to start the discussion that we invite our guests and our audience to participate in. So first question to Sally and Bettina. It's of course a great film story, but why did you decide to make a film about the great Valerie? Oh, well, the genesis of that story started some time ago. I'll try and keep my answers short because I don't know how you translate this in time. We can do it in chunks. So as a young girl, Valerie was on the cover of the National Geographic magazine, and I saw her and I saw this image of this Wonder Woman, this superwoman, and it became quite a fixation of mine. She was like a Marvel superhero, and as I became a wildlife filmmaker, and then I got to know Valerie and we made some films together. And then one day I was sitting in a cinema watching the Jane Goodall film, Jane, and it just occurred to me that Valerie and Ron had this extraordinary film collection, this 16mm and 35mm film going back to the 50s. And it wasn't so much that, wow, what an idea, but why has it taken me so long to realize that we had this extraordinary individual here with the most extraordinary story to tell? And I spoke to Valerie and her response was, well, what took you so long? So fortunately, Sally was available, coming off another job, and she was absolutely the perfect person, the perfect director to make this film in so many ways. So I'll hand it over to Sally. Okay, I will just quickly translate this one, okay? It's a simple answer for me. It's a captivating story, and I knew I had to make the film. Who doesn't want to celebrate this extraordinary life? Jakby geneza tej historii zaczęła się już jakiś czas temu, bo jako młoda dziewczyna zobaczyłam zdjęcie Valerie z okładki National Geographic, gdzie wyglądała jak taka bohaterka filmów Marvela, niesamowita super bohaterka, silna kobieta, i w jakiś sposób zafiksowałam się na tej postaci i zafascynowałam się nią. Kilka lat później zaczęłyśmy już razem ze sobą pracować, miałyśmy okazję się poznać. A wówczas miałam też okazję zobaczyć w kinie film Jane o Jane Goodall. I wtedy przypomniałam sobie o tym, że Ron i Valerie Taylor mają ze sobą wspaniałe doświadczenie i mają niezwykłą kolekcję filmów, które nagrywali na 16 mm, na 35 mm.
Filmy te powstawały od lat 60., więc był to kawał niezwykłej historii. I zastanawiałam się, dlaczego tak długo nie przyszło mi do głowy to, że mogłabym zrobić właśnie film o Valerie. I postanowiłam porozmawiać z nią na ten temat i Valerie zapytała mnie wprost, dlaczego tak długo czekałaś i czemu dopiero teraz zaczynamy pracować. A Sally wówczas była już dostępna i wiedziałam, że jest to idealna reżyserka, z którą chciałabym pracować nad filmem o Valerie. I Sally tutaj też mówi, że jakby wiedziała, że chce pracować nad tym filmem, bo jest to niesamowita historia i jakby warto było się w to wciągnąć. Ja absolutnie także uważam, że ta bohaterka zasługuje na tak znakomity film, ale jestem ciekawa, o czym dla Państwa był to film i jak bardzo się podobał, dlatego proszę już trwać w gotowości. Jeśli ktoś chciałby już teraz zabrać głos, proszę bardzo zasugerować to podniesieniem ręki. Jest pytanie. Okay, so we've got already the first questions from the audience. My question is to Valerie. Very moving film. It will stay with me forever. My question is, I gather you probably telepathically communicated with sharks. What kind of messages did you receive? And out of those messages, what we, humanity, should we know? Okay, I will just quickly translate into Polish, if I can, okay? A pytanie tutaj dotyczyło telepatycznej komunikacji Valerie z rekinami. Jaką wiadomość rekiny mogą przekazać jakby człowieczeństwu i nam jako ludziom? I didn't quite understand the question. I'm sorry. Okay, like more think you wanted to know what made me become somebody who works with sharks. Is that correct? I think, Valerie, the question the lady was asking, that you seem to have this communication with sharks underwater, and what are the sharks telling us that we as humanity should know and embrace? So what do you feel that the message is to humanity from the sharks? That's a great question. I have never been asked that one before. Great question. All animals on the land and in the sea have an intelligence, and they behave according to the place where they live. The shark is quite intelligent. They have very different personalities. There's several hundred different species. The ones that we work with for the most part are the free swimming or the reef sharks. They all are sharks that can bite and have bitten in the past people. But they're like a dog. They're like wild dogs. And I have trained sharks to do different tricks using treats. The treat is a little piece of food. I don't know that the shark could teach us anything, except that we should know more about not just sharks, but other marine creatures. Large fish, grouper in particular, they're so smart. And different sharks have different personalities. If you get a school of fish or half a dozen sharks together, all of the same species, they have different personalities. There'll be the bossy one, the cranky one, the shy one, the greedy one. And you get to know them. You almost get to know them just by looking at them and seeing how they behave towards you. I got to really understand sharks a bit because in the early days I was a spearer. That means I speared fish. And they often would come up and want my fish. And usually I could beat them off. But occasionally I couldn't. I'd give them the fish. However, sharks are intelligent. There's
they're just as intelligent, say, as a dog, and they can be taught very quickly a small trick, and that's something that most people don't understand because they don't take the time to play with any marine creature. I mean, moray eels are so friendly, but they didn't come into the film, or not much. So I've made a lot of friends underwater and they remember you from year to year, which is amazing. To jest wspaniałe pytanie. Nikt mi tego pytania jeszcze nie zadał, więc odpowiem na nie po raz pierwszy. Uważam, że wszystkie stworzenia, zarówno na lądzie, jak i w wodzie, mają inteligencję. Są inteligentne, mają też swoje osobowości i zachowują się zgodnie z tym, w jakim środowisku się znajdują. I jest kilkasetek gatunków rekinów, bardzo różnych. Każde ze stworzeń ma swoją własną osobowość i zachowuje się w inny sposób. I większość z tych, z którymi jakby miałam okazję obcować, pływała na wolności. Wiele z nich gryzło lub zdarzało im się mieć jakiś taki mniej bezpieczny kontakt z ludźmi, ale to można w ten sposób porównać do dzikich psów. I podobnie jak z psami, rekiny można nauczyć pewnych sztuczek. Za smakołyk potrafią wykonywać bardzo, bardzo różne czynności i można je takich rzeczy nauczyć. A wielu rzeczy też możemy się nauczyć od rekinów i innych wielkich ryb i obserwować to, jak się zachowują chociażby ławice ryb. Zobaczyć, jak bardzo różnią się od siebie nawet osobniki w jednym stadzie, w jednej ławicy, bo jest jakaś dominująca ryba, jest ryba, która jest trochę bardziej nieśmiała, jest ryba, która jest bardziej żarłoczna, więc jakby każda z nich ma swoją własną osobowość. I miałam okazję, obcując z rekinami, poznawać je dużo lepiej, kiedy mogłam z nimi obcować i jakby być z nimi bardzo często obok. Dużo też mi dało zrozumienie jakby to, że kiedyś polowałam z kuszą na rekiny i jakby zobaczyłam jak zachowują się rekiny i jak bardzo inteligentne są te stworzenia i jak bardzo wiele emocji wzbudzają. Bo rzeczywiście są prawie tak inteligentne lub równie inteligentne co psy i można je w jakiś sposób delikatnie wytresować. O czym wiele osób nie wie, bo nigdy nie miały szansy obcować z nimi tak blisko. A bardzo często bywają po prostu bardzo przyjazne. Może nie do końca, nie we wszystkich momentach było to widać w filmie. Jeśli są pytania, to sugeruję jakoś dać nam znać, a ja w tak zwanym międzyczasie chciałabym zapytać o strach, bo dla mnie ten film poniekąd także może o nim być. Pytanie, czy schodząc pod wodę i wykonując taką misję, jak wykonuje Valerie, trzeba się bać? So I have a question related to the question of fear, because this film is maybe a bit about the fear. Is it always the fear that accompanies you when you go down the water? Do you have to be afraid? I don't get afraid. I have that sort of personality. If things go wrong, I get angry. But I have no recollection of really being afraid of sharks. I get afraid when I'm in a current and I can't swim against it, and there may be a whirlpool. That scares me a bit, but no, I'm not afraid of sharks or big fish or octopus or anything like that. I like them all. I've spent a lot of time underwater and I've got to know them all. And I really do like some marine animals much more than others, but they're good guys. It's just like going into Africa and seeing all the different animals. It's a lot of fun and they're generally very well behaved. Mnie strach nie towarzyszy. Nie mogę powiedzieć, że się bałam schodząc pod wodę, bo kiedy coś mi nie wychodzi, to się przede wszystkim wkurzam, a nie boję. Oczywiście jakby ja sama nie boję się rekinów, nie boję się dużych ryb i bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam pod wodą, mając do czynienia z bardzo różnymi stworzeniami, które w niej żyją. Mogę przyznać, że są gatunki, które lubię bardziej niż inne, ale przede wszystkim jest to fajne doświadczenie i to są fajne dzieciaki, które się świetnie bawią i z którymi można się naprawdę blisko zaprzyjaźnić. To tak jak w Afryce można obserwować bardzo różne gatunki zwierząt, które tam żyją, tak samo pod wodą ta różnorodność jest niezwykła. Drodzy Państwo, jest pytanie z tyłu.
I have a question for Ms. Aitken and Ms. Dalton. Do you have any personal experience with diving or with sharks or with marine biology? Or have you gained any experience while making the movie? Mam pytanie do pani Aitken i pani Dalton, czy mają jakiekolwiek doświadczenie z nurkowaniem albo z rekinami i czy może zdobyły jakieś doświadczenia podczas kręcenia tego filmu? I will never forget the moment that we submerged for that final scene in the film in Fiji, and I was beside Valerie and we were free swimming with 20 to 40 bull sharks, mature bull sharks, and to see the sheer delight on Valerie's face to be there, to see the sharks come towards her and sort of playfully flick their tail fins towards her. At one point, a shark came so close that it knocked her mask off, and most people would panic a little to grab their mask and sort of reposition it, but Valerie took it as a badge of honor that the shark had acknowledged her. It was like a high five from the shark. And so I was watching Valerie in context with the sharks, and it just gave me a beautiful feeling to see that there was this ability to come close to sharks with a really deep appreciation, and to feel that the sharks were acknowledging Valerie, who was wearing that beautiful bright pink wetsuit, and the rest of us were in black. And somehow, you know, I really believed that they recognized her. She'd been coming there for decades, and in some ways it was a beautiful bookend for me personally, to be inspired by Valerie as a young girl and to have this opportunity to be beside her, you know, more than 60 years later, and realizing, you know, this film, and realizing we could finally communicate what a remarkable person Valerie is and all her achievements, and to demonstrate to viewers that there is that possibility to make a deep connection with another being, and that sharks are not these loathsome creatures, that they're individuals. So, you know, that personal experience of being beside Valerie among the bull sharks will stay with me for the rest of my life. Nigdy nie From my perspective, sorry. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy kręciliśmy ostatnią scenę, kiedy zanurzaliśmy się do wody na Fidżi. I byłam wtedy u boku Valerii i razem z Valerie płynęłyśmy sobie swobodnie w morzu. Było z nami 30 czy 40 rekinów temponosych. I wspaniale było obserwować radość na twarzy Valerie, jak płynęła w tym przepięknym, różowym kostiumie. Rekiny podpływały do niej z taką radością i czasami trącały ją swoimi nawet płetwami grzbietowymi. W pewnym momencie jeden z rekinów zbliżył się na tyle blisko, że strącił jej maskę. I w momencie, w którym wiele osób spanikowałoby i próbowałoby tę maskę jakoś nerwowo poprawiać, Valerie uznała, że jest to taki znak szacunku, jakby piątka zbita z tym rekinem, który chciał okazać, że Valerie jest częścią tego stada. Więc wzbudzało to we mnie ogromny zachwyt i bardzo się cieszyłam, że mam okazję być z nią tam w tym momencie. I to też dało mi jakby bardzo taki głęboki wgląd w doświadczenie Valerie, w to, co jakby wie o tym świecie i co do niego wniosła, bo dzięki niej mogłam jeszcze bliżej podejść do tego świata i sama wierzę w to, że rekiny rozpoznawały Valerie, bo wracała do nich przez wiele dekad i jakby tutaj było to wspaniałe zakończenie, taka jakby klamra spinająca całą tę historię, od momentu, w którym poznałam, dowiedziałam się o Valerie, zafascynowałam się jej postacią, do momentu, w którym mogłam jakby po ponad 60 latach jej kariery być z nią właśnie w tym miejscu i pokazać ją światu, ale nie tylko ją, ale też rekiny, o których bardzo często myśli się jako o ludojadach, o niebezpiecznych stworzeniach. A tutaj mogliśmy pokazać jakby jak wygląda ten bliski kontakt z innym stworzeniem, które jest zupełnie inne niż się o nim mówi. From my perspective, to answer the question, I'm not a scuba diver, or rather I'm a very amateur scuba diver, but I'm a very curious filmmaker, and I knew that
a large number of the people that we wanted to see the film are not going to be divers. And so in a way, it was very important to not have any assumed knowledge and to show all the things that actually Valerie today probably thinks are quite ordinary in terms of shots and experiences. Things like, you know, just the light on the fish, following a small fish, you know, up close. To me, these were immersive experiences as much as going diving, free diving with sharks. So I think it was in some ways beneficial that I'm not an experienced diver, but I now have a massive appetite to do so, and we can't wait till we're out of COVID so we can all go on a dive trip together. Z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że nie jestem profesjonalnym nurkiem, a nurkuję z butlą tak dość amatorsko, ale jestem bardzo ciekawską jakby osobą zajmującą się filmem, więc pomyślałam, że wiele osób chciałoby zobaczyć to, co się dzieje pod wodą, i jakby moim zadaniem było też niczego nie zakładać, mimo że wiele osób, które jakby chciałyby zobaczyć ten film, wiedziałam, że nie będą profesjonalnymi nurkami. I bardzo cieszyła mnie praca nad tymi zdjęciami, choć wydaje mi się, że dla Valerie było to coś zupełnie naturalnego. My byliśmy zaskoczeni tym, jak blisko możemy podejść. Dla niej to były ujęcia, z którymi miała już okazję bardzo, bardzo wiele razy obcować. I ja sama uważam to za ogromne, wspaniałe doświadczenie, że miałam okazję pływać z rekinami jakby wolno. Nie jestem rzeczywiście profesjonalnym nurkiem, tak jak wspomniałam, ale mam ogromny apetyt, by spróbować tego jeszcze raz i wrócić pod wodę, więc czekamy na to, aż COVID się skończy, abyśmy mogli wybrać się na kolejną wyprawę pod wodę. Tutaj po środku mamy panią w koszuli krater. Ja chciałam bardzo podziękować, była bardzo wzruszona w czasie filmu, więc piękny film. Natomiast mam takie pytanie, które dotyczy na przykład bardzo popularnego miejsca do nurkowania w Egipcie, gdzie turyści bardzo często karmią rekiny, to znaczy zabierają innych turystów, obsługa, rzucają tym rekinom jedzenie, a potem rekiny, jeżeli nurkowie nurkują, są zwabiane do tych nurków, bo kojarzą ich pewnie z jedzeniem. I czy to nie jest jakaś niebezpieczna sytuacja, ponieważ ci nurkowie nie mają nic do jedzenia dla tych rekinów, czy jak tu się ochronić i jak być może zapobiec niebezpieczeństwu przy nurkowaniu, bo zdarzyło się już naprawdę kilka razy, że te rekiny podpływają i są bardzo blisko i krążą. So first of all, I would like to thank you for the film, because I was very moved and I think it's a beautiful piece of art. And I have a question related to the issues of safety in a way. Like there is a very popular diving spot in Egypt where people often travel and they feed the sharks. And then later when divers go to the same place, the sharks are somehow lured to the place and they somehow like seem to be a bit of a threat there. Like is it a very dangerous situation? What do you think? And like how to prevent the danger for the divers? Is that question for me? Because yes, I have been to that, and several times. It's a very good dive, and I actually, the sharks that they feed are potentially dangerous. They're in the Carcharodon family, and they're dangerous sharks. But I also like the fact that when I've been there hasn't been anybody feeding the sharks. I've just been by myself, or me and my husband, and I've had a bit of fish, and the sharks have come in. And I think that's exactly what's happening now. It's a wonderful way for the average diver, who is just the average person usually, to go down and confront a wild animal in its environment, in its own home, and see how it can behave, and to understand that sharks don't want to bite you or eat you, but they are a curious animal. They don't have hands, they can't feel, they feel with their teeth. And on very rare occasions, and it's very rare, they do bite. And I don't think the ones out there at Ras Mohammed would bite anyone.
this place where they go, it's in the Red Sea. W tym miejscu, o którym Pani wspomina, na Morzu Czerwonym byłam kilka razy i miałam okazję tam kilka razy nurkować. Jest to przepiękne miejsce. I te rekiny, które są tam karmione, rzeczywiście one mogą być potencjalnie niebezpieczne, ale sądzę i bardzo mi się to podoba, bo kiedy tam byłam, tam nie było nikogo poza nami i mogliśmy sobie swobodnie nurkować. Ale wydaje mi się, że też ta sytuacja jakby pozwala takim zwykłym nurkom skonfrontować się z tym światem i zobaczyć jakby te rekiny w ich naturalnym środowisku i zdać sobie sprawę z tego, że te rekiny naprawdę nie są aż tak niebezpieczne, jak się o nich mówi. Że można zrozumieć, że one wcale nie chcą nikogo gryźć, że one nie chcą nikogo atakować. Chcą w jakiś sposób też wyczuć to środowisko i wyczuć tę osobę, która tam jest, bo one nie mają rąk, nie mają zmysłu dotyku, więc jakby mogą poznawać je jakby tylko przez dotyk właśnie na przykład zębów. I bardzo rzadko się zdarza, żeby te rekiny rzeczywiście kogoś zaatakowały lub stworzyły jakiekolwiek niebezpieczeństwo właśnie w tym miejscu na Morzu Czerwonym. Ja muszę zapytać jeszcze o aspekty archiwalne tego filmu, o wszelkie nagrania, które tam się pojawiają. Chciałabym wiedzieć i zapytać reżyserkę Sally, ile tego było, jak wiele było tych nagrań i jak też długo trwała selekcja. Film ma swoje ograniczenia. I cannot help but ask a question related to the archive footage that was featured in the film. And this is a question to Sally, like how big was the archive and how long did it take to select the footage that finally made the final cut? Also a very good question. It is a very large archive library that we were very, very fortunate to have full access to. If you can imagine that the footage begins in the 1950s in black and white on 16mm and goes all the way through to the present day, that's more than half a century of diving, of underwater footage, and of Valerie and Ron's life. We also had access to family archive that Valerie's father had taken when she was a teenage girl. In addition to that, slide film and the photographs. And if you can believe it, Valerie has kept a diary, a handwritten diary, every year since 1969. So we had access to that as well. So the process of immersing and absorbing Valerie's life was extensive, but in that challenge was all the treasure. And our task was really to find the things that we could emphasize so it wasn't overwhelming. So the process of selection was a process of refinement and really honing in on different stories and different events that we felt, my editor, Adrian Rostariola, and I felt had great potential to tell an exciting story, but also one that showed Valerie's transformation from essentially a hunter through to an advocate. To jest bardzo dobre pytanie, bo archiwum, do którego mieliśmy dostęp i cała ta biblioteka różnego rodzaju mediów, do których mogliśmy sięgnąć w trakcie pracy nad filmem, była ogromna i miałyśmy ogromne szczęście, że dostęp do tego był pełny i nieograniczony. Bo żeby jakoś zobrazować, jakby pierwsze materiały, do których mamy dostęp, to materiały z lat 50. Bardzo często jeszcze czarno-białe i nagrywane na 16 mm. Więc to jest tak jakby pół wieku, ponad pół wieku historii życia Valerie i Rona, ale też historii nurkowania i historii dzikiej przyrody. Mieliśmy też dostęp do archiwum, które było dziełem ojca Valerie, czyli do różnych zdjęć i różnych slajdów, które też sam robił. Co ciekawe, Valerie prowadziła bardzo dokładny dziennik od 1969 roku, w którym skrupulatnie zapisywała bardzo różne fakty ze swoich działań. I jakby dzięki temu mieliśmy możliwość wspaniale i bardzo głęboko wejść w historię Valerie, w historię tego, co robiła, i było to dla nas niesamowite przeżycie. Więc jakby cały proces selekcji polegał na tym, że chcieliśmy wybrać najpiękniejsze momenty i takie historie, które w znaczący sposób oddawałyby to, co miało miejsce.
I też dzięki temu, że wybrałyśmy takie konkretne historie, wydarzenia i zdjęcia, mogliśmy pokazać transformację Valerie jako osoby, która zaczynała jako osoba polująca na rekiny, a stała się osobą walczącą o ich ochronę. Drodzy Państwo, z tyłu 2 pytania. Pani pierwsza, tak. To wielka przyjemność zobaczyć film zrobiony przez 3 kobiety z bohaterką, która w każdym ujęciu nosi nienaganną maskarę. Mam pytanie o 2 aspekty, które jakoś w filmie trochę umknęły. Chciałabym się dowiedzieć więcej na temat ugryzienia w podbródek, o którym jest mowa w jednej ze scen. I chciałabym też, jeżeli jest taka możliwość, usłyszeć trochę więcej o rekinie Maria. So it was a great pleasure to watch this film, and also it was a great pleasure to see a movie made by 3 women and the protagonist who is always wearing an immaculate mascara. So it was really a pleasure to watch. And I have questions about 2 aspects which weren't maybe very developed in the film. So the first one was about the bite on the chin, which we can see in one of the scenes. And I would also like to hear more, if there is a possibility, about the Maria shark. Well, the Shall I bite answer? Yeah, Sally, why don't you answer the bite on the chin? I'll answer the question about the bite on the chin insofar as why there's not so much of it, and then maybe Valerie can tell the full story. And then Valerie, if you answer the question about Maria, the great white shark in South Australia. But to answer the question about why the example of the bite on the chin isn't featured so much in the film, we had not 1, not 2, but about 3 different encounters that Valerie had with sharks in the course of their filming and their research. One is the tooth in the chin. One is when the shark had its jaw on Valerie's ankle, and another when actually a shark bit Valerie on the bum. But basically we decided that our focus was more about how you can chart a course through someone's life of discovery, and it wasn't really about those moments, because in each of those moments Valerie will tell you that it was, first of all, a mistake, and second of all, her mistake, you know, that in some ways the shark had been attracted because she had food or because she was in their environment. So we weren't really interested in a sensational approach, but we did want to indicate, of course, that Valerie has not been without incident, and who doesn't want to also entice an audience at the beginning to think, well, you know, what happened there? It is a really exciting story, so I'm sorry if it felt let down that it wasn't explained further, but I'll hand over to Valerie to give you some further context about how the tooth wound up in her jaw, which is pretty dramatic, I agree. Okay, I will just quickly translate, okay? Może rzeczywiście Valerie będzie miała okazję powiedzieć trochę więcej o tej historii zęba w podbródku i jakby naświetlić tę sytuację trochę bardziej. Bo to jest taki przykład, jakby zdarzyła się nie jedna taka sytuacja, ale mieliśmy jakby 3 takie sytuacje, kiedy w ciągu jakby doświadczenia Valerie z rekinami zdarzyła się jakaś sytuacja. Między innymi jedną z nich było to, że w jej podbródku znalazły się zęby rekina, a z drugiej strony rekin też ugryzł ją w pośladek w pewnym momencie. I chcieliśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak wygląda po prostu jakby obcowanie z rekinami, ale każdy z tych momentów, w których zadziała się taka trochę bardziej groźna sytuacja, był tak naprawdę błędem i przede wszystkim błędem Valerie, bo ona w jakiś sposób mogła wtedy zachęcić czy zanęcić te rekiny, mając jedzenie, czy wchodząc jakoś w ich środowisko trochę zbyt głęboko. I nie chciałyśmy wywoływać sensacji poprzez użycie tylko takich momentów, bo jakby rzeczywiście nie chciałyśmy też tego filmu tym zdominować, ale z drugiej strony
w jakiś sposób to było zachęcające, aby stworzyć tę historię i trochę dopowiedzieć, ale może rzeczywiście te aspekty nie zostały za bardzo opisane w filmie, więc może przekażę głos Valerie, aby powiedziała o tym trochę więcej. Do you want me to answer that? Yes. Well, every time I've been bitten, it's basically my fault. I go into somebody else's environment, and sometimes they may not like it. The bite on the chin I had on the mesh suit, but your chin sticks out, the mesh wasn't over it, and I was holding a fish. I was holding a mackerel, and the shark rushed up very fast, exceedingly fast, and hit me in the face. The hardest part for me was the fact that it hurt my jaw tremendously, and it knocked my face mask off, and I couldn't see properly. I managed to get the face mask back on, but I couldn't clear it because it had also knocked my mouthpiece out. And I was down at 20 meters, and I had to get to the surface, and fortunately we always have a diver or a snorkeler on the surface, an assistant, and he grabbed me and dragged me back to the boat and pulled me out. But the one on the ankle, well, that was on my leg, and we were 2 miles out to sea, 4 kilometers out to sea, and I felt a bump on my leg, and I looked down, it was in a shark's mouth, which was a little bit worrying, but I didn't move, I never pulled away. And I started beating the shark over the head, and it let go, it came back, and I beat it again, and it went away. And I'll just say this, if you're going to get bitten by a shark, make sure you're working for Hollywood, helicopters, plastic surgeons, the lot. Didn't have a worry from then on. I think they were worried that I might sue somebody, but I'd never do that. Not when it's my fault. Most people in Australia who get bitten by sharks pull away, and they pull their flesh over the shark's teeth. The shark's bite is like a wood saw. You push a wood saw on a piece of wood, nothing happens. You have to move it to cut into the wood. It's the same with shark's teeth. Rzeczywiście, zawsze kiedy zostawałam ugryziona przez rekina, to była moja wina i to był mój błąd. I muszę powiedzieć, że kiedy zostałam ugryziona przez rekina w podbródek, kiedy tak zostałam właściwie uderzona, to trzymałam w ręku makrelę. I ten rekin podpłynął w tempie, którego się nie spodziewałam od tego zwierzęcia. I bolało mnie strasznie i przez chwilę zupełnie nic nie widziałam, bo strącił mi maskę z twarzy siłą uderzenia. Więc kiedy poprawiłam maskę, zobaczyłam, że też nie mam jakby części, która zakrywała mi usta, a byłam na głębokości 20 metrów. Więc musiałam bardzo szybko wypłynąć na powierzchnię. Ważne jest też to, że zawsze kiedy nurkujemy, mamy na powierzchni innego nurka, który może nas w jakiś sposób wesprzeć, takiego asystenta, który zawsze może nas wyciągnąć. Podobnie było też w sytuacji, w której zostałam ugryziona w kostkę. Byliśmy jakby na odległości 4 km w morzu i nagle poczułam jakby takie uderzenie i dość silny ból w okolicy kostki. Rzeczywiście bardzo mocno się przestraszyłam, ale uderzyłam rekina w tym momencie i on odpłynął. Mimo że próbował wrócić, to uderzyłam go jeszcze raz i udało mi się odsunąć go od siebie. Ważne jest też to, że trzeba pamiętać o tym, że zęby rekina działają trochę jak piła do drewna. Kiedy uderzy się piłą do drewna, w kawałek drewna, to nic się tak naprawdę nie stanie. Dopiero w momencie, w którym piłą się porusza, dochodzi do cięcia. I tak samo jest właśnie z zębami rekina, które bardzo szarpią, więc ważne jest to, żeby nie szarpać za mocno i uderzyć po prostu. Jeszcze z tego co pamiętam pan, tak? Welcome to Poland. Thank you very much for your life, wonderful life. Thank you very much for the film, wonderful film. I have one question. We learned, thanks to you and your husband, extremely much about sharks. Did we learn
those last years about people, how to change the kitchen customs and preferences, especially in Asia, for shark soap and meat, to limit it. Okay, I'll just quickly translate this one. Bardzo dziękuję za piękny film, za to spotkanie i za przepiękne życie, które mieliśmy okazję zobaczyć w tym filmie. Rzeczywiście bardzo dużo dowiedzieliśmy się z tego filmu o rekinach, ale mam pytanie dotyczące tego, jak zmienić nawyki żywieniowe, zwłaszcza osób w Azji, aby nie zagrażały rekinom i nie tworzyły konieczności polowania. I'm very much against shark fin soup. I'm very much against the slaughter of sharks all over the world. I find it distressing to go for a dive and see dead sharks lying on the bottom with no tail and no fins. It's even more distressing when you see them alive, trying to swim away, terror in their eyes, and they can't move. It's a terrible thing to kill a wild animal for its fins. It's like killing an elephant for its tusks or a tiger for its teeth. I am totally against it. The sharks play an important part in the ocean. Nature put them there for a reason, and I do know that there are some countries where the finning for sharks is totally banned. I thought it was banned in Australia, but that we still have 2 states where they allow shark finning. The one country in the world totally banned, no shark product anything, is Brunei, a little tiny Asian country. Jestem całkowicie przeciwna gotowaniu zupy z płetwy rekina i jestem przeciwna jakiemukolwiek mordowaniu rekinów dla celów ludzkich, bo to jest przerażające, kiedy widzimy na przykład na dnie martwego rekina pozbawionego płetw, który zginął w strasznych okolicznościach tylko po to, żeby ktoś mógł sobie zjeść zupę. I jeszcze strasznie obserwuje się osobniki, które próbują się wyrywać, próbują przetrwać, ale nie mogą się poruszać, bo mają odcięte płetwy. Więc jak można zabijać zwierzę dla płetw? To tak jak zabija się słonie dla kości słoniowej, czy jak skóruje się tygrysy, aby uzyskać ich futro. I rekiny odgrywają naprawdę wielką rolę w ekosystemach i w morzach, bo natura umieściła je tam z konkretnego powodu. I są kraje, w których polowanie na rekiny jest zakazane. W Australii 2 stany nadal pozwalają na polowanie na rekiny, a jedynym krajem na świecie, w którym wszelkie produkty pochodzące od rekinów są zakazane, jest malutkie państewko Brunei w Azji. We also have information that Great Britain is about to introduce a law banning killing and using shark products. Bravo. To jeszcze... Yes, I think it's just that. Jeśli mogę, mały disclaimer, to więcej rekinów ginie w masowych połowach niż tych, które są There's a further problem around the finning, which is... Oh, I'm sorry, can you hear? Yes, we do. I can hear you. Thanks, Valerie. Yes, we hear you. Yeah. You hear? Okay. No, we. What has happened during COVID is that a lot of the diving tourism has no longer been in action. So there's a lot of illegal fishing going on as well, and with no diver presence in some of these productive, lush areas, it's been a free-for-all for illegal fishing, and boats have come in and taken large hauls of species that they're not meant to take, including sharks. So we have a big issue around the policing of illegal fishing in waters around the world. And it's one thing to ban shark finning, but you then have to make sure that it's enforced, because a lot goes on in the open waters, unregulated, undetected, and this is also threatening the local people's livelihood, because the big motherships are taking massive hauls of fish and sharks indiscriminately, and it is a big problem worldwide that really needs to be tackled.
Podczas COVID-u turystyka związana z nurkowaniem została bardzo mocno ograniczona, co otworzyło przestrzeń do tego, że na wody oceanów i mórz zaczęły wypływać łodzie, które zajmują się nielegalnym połowem i w ten sposób jakby odławiane są też gatunki, które nie powinny w żaden sposób trafiać do łodzi i do sieci. I te łodzie rzeczywiście łowią, w ten sposób jest to ogromny problem, z którym mierzymy się na całym świecie i w wielu miejscach. I jedną rzeczą jest zabranianie i zakazywanie i wprowadzanie prawa związanego z zakazem jakby połowu dla płetw i dla produktów związanych z rekinami, a z drugiej strony ważne jest też to, żeby pilnować przestrzegania tego prawa, bo wiele rzeczy się dzieje niewykrywanych, poza radarami i nielegalny połów oraz połów masowy stanowią też ogromne zagrożenie dla lokalnych społeczności żyjących w tamtych miejscach, bo te wielkie statki poławiają naprawdę na potęgę, niszcząc bardzo często jakby dochód i możliwość godnego życia osób mieszkających lokalnie w tamtych regionach. Ja jeszcze chciałabym zapytać Valerie o to, jak zmienia się stan wód, w których bywa od wielu, wielu lat, jeżeli mówimy o sprawie ekologii. Czy ta perspektywa jest teraz bardzo groźna dla wszystkich zwierząt i wszystkich ryb, które mieszkają sobie pod wodą? Pytam, bo ten stan zanurzenia, jeżeli chodzi o naszą bohaterkę, jest już bardzo, bardzo długi i w temacie, i dosłownie w morzach, oceanach. So I have one more question to Valerie related to the state in terms of ecology of what is going on in the waters, because your state of immersion is very long and you're very experienced in it. So what's the perspective for all the creatures that live in the waters of seas and oceans, in your opinion? It's very sad. The animals of the ocean are free for the taking. Nobody has to plough the field and plant the crop or tend to the cattle and wait for the calves. They just take. And sadly now, because they've taken so much fish life, they're targeting breeding aggregations. And that's just totally stupid. We have taken, I've read and seen, over 10%, only 10% of the world's big school fish like tuna and the schooling fish, the bonito, are left. They've all been taken. And the same with the sharks. We are destroying the planet that supports us. And one day we're going to pay a terrible price. Nature put all those creatures underwater and on land in a harmonious fashion. And we humans are destroying it in both places. Jest to niezwykle smutna i niezwykle pesymistyczna perspektywa, którą widzimy, bo zwierzęta, które są w morzu, tak naprawdę są w jakiś sposób niczyje. Nie jest to bydło hodowlane, nie są to jakby pola uprawne, którymi można zarządzać i które do kogoś należą, ale można, tak to wygląda, że się z tego morza po prostu bierze to, co jest, bez żadnej kontroli. I tych zwierząt już tyle odebrano i tyle zabito, że jakby te populacje są naprawdę nie do odtworzenia. Chociażby jeżeli chodzi o ławice różnych ryb, na przykład tuńczyków, pozostało ich 10% w stosunku do tego, co było kiedyś. I podobna sytuacja ma miejsce również wśród populacji wielu gatunków rekinów. I jakby my w tym momencie niszczymy naszą planetę i kiedyś przyjdzie nam za to zapłacić. Niszczymy planetę, która nas wspiera, po której chodzimy, która nas karmi, a natura jakby stworzyła Ziemię w taki sposób, że mamy zwierzęta na lądzie i na morzu, które żyją w harmonii, a my tę harmonię bardzo skrupulatnie niszczymy. Drodzy Państwo, musimy kończyć, ale bardzo podziękujmy naszym bohaterkom za to dzisiejsze spotkanie, oklaskami, okrzykami, czym chcecie.
So this round of applause was to you, to thank you and congratulate you on the film, because actually we have to finish our session right now. So thank you for being with us. Thank you for being a wonderful audience and everyone turning up to see the film. Bardzo dziękujemy wszystkim za to. And tell all your friends. Yes, tell your friends. Bardzo dziękujemy za to, że przyszliście i jakby, że obejrzeliście nasz film. There we are. Oh, yes. Thank you, bye.